Od paru lat ze smutkiem obserwuję pewien upadek jakości w grach. Niepełnej zawartości z dopiskiem wczesnego dostępu w ogromnych kwotach. Przyspieszanych niektórych produkcji lub takich, które są w niej na tyle długo, że zainteresowanie nimi przestaje istnieć. Coraz więcej tematów pojawia się, że ci, którzy już nie grają, nie czują tej samej radości z grania co kiedyś. I pomimo, iż mówi się, że to od przesytu rynku, ja tak nie uważam. I personalnie znalazłem alternatywę. Cześć, ja jestem Arch. Odnosząc się do tytułu tego filmu, nie będzie o modowaniu starych gier, czy speedrunach lub dziwnych sposobach na przejście gry. Moim odkryciem na te problemy były gry fabularne, zwane też RPG, od angielskiego skrótu Role Playing Game. To właściwie taki poprzednik gier, od których większość samych pecetowych się zaczęła. Cele potrafią być podobne, ale nacisk jest większy na wcielenie się w postacie i przeżycie przygód wraz z innymi graczami. Podobnie jak w klasycznych grach komputerowych, w grach fabularnych mamy do czynienia z elementami strategii, zagadek, czy faktycznie bardzo wpływowych decyzji, co nie pojawia się tak często w grach cyfrowych. I jednak to właśnie elementy fabularne i interakcja z innymi graczami stanowią ich główną atrakcję. Gry fabularne versus cyfrowe gry. Chociaż gry cyfrowe i fabularne mają wiele podobieństw, to jednak różnią się od siebie kilkoma kluczowymi cechami. Gry fabularne skupiają się przede wszystkim na elementach współpracy, jako drużyna, narracji, dialogu i interakcji pomiędzy postaciami, co stanowi o ich wyjątkowym charakterze. I to właśnie ta unikalność brania udziału w czymś jednorazowym niesie ze sobą magię. Fabularne możecie grać przez internet lub twarzą twarz przy wspólnym stole. W klasycznych grach komputerowych natomiast częściej mamy do czynienia z ramami, poza które nie da się wyjść i odpalając setny raz niewiele się zmieni podczas naszej nieobecności. Oczywiście w ich przypadku możemy zagrać zawsze o każdej porze i nie potrzebujemy do tego innych osób, ani jakiegoś większego planowania i przygotowań. Wymagania do grania. Co takie gry fabularne potrzebują? Próg wejścia w takie alternatywne granie jest naprawdę łatwy. Jeśli nigdy nie graliście w gry fabularne, to może na początek warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami i mechanikami. W grach fabularnych często mamy do czynienia z takimi elementami, jak posiadanie kości do gry, fizycznych lub wirtualnych, wyznaczanie jednej osoby, która będzie prowadziła nam taką rozgrywkę. Odpowiada ona za opisy miejsc, odgrywanie postaci niezależnych czy część fabuły. Korzyści płynące z gier fabularnych. Gry fabularne mają wiele zalet, które warto podkreślić. Przede wszystkim pomagają nam w rozwijaniu pracy w grupie, bo w stosunku do gier online tutaj nasza komunikacja może sprawić, że będzie o niebo łatwiej. Pobudza również naszą wyobraźnię, bo wiele lokalizacji, miejsc czy osób musimy sobie wyobrazić, bo nie każdy mistrz gry będzie miał setkę grafik na każdą ewentualność. Rozwija również aktorstwo, bo jednak zawsze wcielamy się w kogoś. Wszystko to połączone daje to dużo perspektyw, nawet na codzienne życie, takie wcielanie się w postacie. Wiele takich sesji zapada w pamięci na naprawdę długi czas. To co? Czas na odskocznię od gier? Jeśli chcesz więcej detali,
jak zacząć i się do tego zabrać, to subskrybuj, by nie przegapić szerszego omówienia tego, co dziś poruszyłem. Trzymajcie się. Cześć.